Wyobraź sobie kraj, który obejmuje 1/6 lądu na Ziemi. Cesarstwo, gdzie władza jednego człowieka rozciąga się od Bałtyku po Pacyfik. Gdzie zimą można jechać saniami tysiące kilometrów i wciąż nie opuścić granic państwa. A mimo to kraj ten jest boleśnie zacofany. Rozdarty biedą, spętany strachem. Rosja końca XIX wieku to nie historia jednej rewolucji. To opowieść o wielkim pęknięciu, które narastało dekadami i miało rozedrzeć imperium od środka. Gdy w Londynie buchają dymem kominy fabryk, a w Paryżu trwa złoty wiek kultury, Rosja tkwi w feudalnym letargu. 9 na 10 mieszkańców to chłopi. Wielu z nich nie zna własnego nazwiska, nie potrafi pisać, nie wolno im opuścić wsi. Są przypisani do ziemi jak do grobu. Nie ma praw obywatelskich, nie ma konstytucji. Jedynym prawem wola cara. A miasta? Nieliczne, brudne, przepełnione. Przemysł symboliczny. Wiek pary i elektryczności omija Rosję szerokim łukiem. To kraj ogromny, ale ślepy. Potężny, ale bezsilny. Świat z przeszłości dryfujący w przyszłość, której nie rozumie. Rok 1853. Rosja wkracza do wojny z Imperium Osmańskim, licząc na łatwe zwycięstwo. Celem wpływy na Bałkanach i dostęp do cieśnin morskich. Carski dwór jest przekonany, że europejskie mocarstwa nie będą się wtrącać. Myli się tragicznie. Wkrótce do konfliktu przyłączają się Wielka Brytania i Francja. Ich armie, nowoczesne i dobrze zaopatrzone, lądują na Krymie. Rozpoczyna się jedna z najbardziej bezsensownych i krwawych wojen XIX wieku. Rosyjska armia, choć liczna, okazuje się przestarzała. Brakuje transportu, lekarzy, zaopatrzenia. Ranni żołnierze umierają z powodu gangreny i głodu. Ofensywa pod Sewastopolem zamienia się w krwawe, bezsensowne oblężenie. Wśród chaosu wyróżnia się jedna postać – Florence Nightingale. To właśnie wtedy rodzi się nowoczesne pielęgniarstwo, ale dla Rosji ta wojna to przede wszystkim klęska. Straty sięgają setek tysięcy. Armia uznawana za filar imperium zostaje ośmieszona. W kraju zaczyna kiełkować gorzka refleksja. Jeśli nie zmienimy niczego, Rosja zginie. Wojna krymska nie tylko zakończyła się porażką militarną, ona zachwiała fundamentami całego porządku carskiego. Po hańbie wojny krymskiej Rosja potrzebowała zmiany. W 1855 roku na tron wstępuje młody car, Aleksander II Romanow. Nie był wizjonerem, ale pragmatykiem. Zrozumiał jedno: jeśli imperium ma przetrwać, musi się zmienić. Zaczął od najbardziej palącej sprawy – chłopów. Przez wieki ponad 20 milionów ludzi żyło w warunkach niemal niewolniczych, przypisani do ziemi, będący własnością szlachty. W 1861 roku car podpisuje manifest – zniesienie pańszczyzny. Wolność przyszła jednak z haczykiem. Chłopi otrzymali ziemię, ale musieli za nią zapłacić. Przez pokolenia, w ratach, z pomocą państwa. Wielu z nich znalazło się w jeszcze większej biedzie niż wcześniej. Reformy rozbudziły nadzieję i frustrację. Aleksander II nie poprzestaje na tym. Tworzy ziemstwa, lokalne samorządy, które mają odpowiadać za edukację, infrastrukturę, opiekę społeczną. Modernizuje sądownictwo, niezależni sędziowie, publiczne rozprawy, ławy przysięgłych. Reforma armii skraca służbę z 25 do 6 lat. Zmienia się system podatkowy i walutowy. Ale jedno pozostaje nietykalne – władza cara. Aleksander II nie ufa parlamentom, nie ufa partiom, nie ufa ludowi. Reformuje autokrację, ale jej nie ogranicza. Car Aleksander II dał chłopom wolność, ale nie dał im narzędzi, by z niej korzystać.
Reformy Aleksandra II były jak pierwszy powiew wiosny po długiej zimie, ale w Rosji nic nie przychodzi łatwo. Owszem, chłopi zostali uwolnieni, lecz wciąż tonęli w długach. Owszem, powstały ziemstwa, lecz bez realnej władzy. Społeczeństwo budziło się powoli. W miastach, wśród studentów i młodej inteligencji rodziła się nowa świadomość. Rosja nie potrzebuje kosmetycznych zmian. Rosja potrzebuje przebudzenia. W gazetach emigracyjnych przemycanych przez granicę coraz częściej pojawiał się jeden głos. Aleksander Herzen, arystokrata, filozof, wygnaniec. Wzywał do porzucenia caratu i budowy sprawiedliwego ustroju opartego na wspólnocie wiejskiej. Komunie. Dla niego to nie Zachód, lecz Rosja z jej chłopską duszą miała być kolebką nowej cywilizacji. Ale romantyzm zderzał się z realiami. Ruch narodników, młodych idealistów ruszył na wieś, by przekonać chłopów do rewolty. Spotkali mur. Chłopi nie ufali obcym, a wielu narodników skończyło w więzieniach lub na zesłaniu. Narastało napięcie. Reformy nie spełniły oczekiwań. Wolność okazała się iluzją. I właśnie wtedy, w cieniu frustracji, narodził się nowy język sprzeciwu. Terror. Gdy ideały zawiodły, a chłopi pozostali głusi na hasła rewolucji, niektórzy przestali wierzyć w perswazję. Wierzyli już tylko w ogień i żelazo. W 1876 roku powstała organizacja, która miała zmienić oblicze rosyjskiej opozycji. Ziemla i wola. To już nie byli marzyciele. To byli ludzie gotowi poświęcić życie lub je odebrać. Część członków organizacji chciała nadal działać wśród chłopów, ale inni wybierali inną drogę. Zamachy, sabotaż, terroryzm jako narzędzie polityczne. W 1878 roku Wiera Zasulicz, młoda kobieta z rewolucyjnych kół, strzela do gubernatora Petersburga. To nie tylko próba zabójstwa, to sygnał, że elita traci nietykalność. Proces Zasulicz kończy się uniewinnieniem. Społeczne sympatie są po stronie buntowników. Z organizacji Ziemla i Wola wkrótce wyłania się bardziej bezwzględna, narodnaja wola, wola ludu. Ich celem staje się jeden człowiek – car. W ciągu kilku lat dokonali serii zamachów bombowych na pociąg cara, na pałac, na jego ochronę. Ale dopiero 1 marca 1881 roku osiągnęli swój cel. Tego dnia Aleksander II jechał otwartym powozem po ulicach Petersburga. Pierwszy zamachowiec, Nikołaj Rysakow, rzucił bombę pod powóz. Car przeżył i wysiadł, by sprawdzić rannych. Wtedy drugi spiskowiec, Polak, Ignacy Hryniewiecki, zdetonował kolejną bombę tuż przy cesarzu. Eksplozja niemal rozerwała jego ciało. Zmarł kilka godzin później w pałacu zimowym. Władze szybko ujęły zamachowców. 5 głównych członków Narodnej Woli, w tym Rysakow i Sofia Perowska, pierwsza kobieta w historii stracona za zamach stanu, zostało publicznie powieszonych 3 kwietnia 1881 roku. Ich śmierć miała być ostrzeżeniem, ale tylko pogłębiła przepaść między państwem a społeczeństwem. Krew cara spłynęła na bruk Petersburga, ale carat nie upadł. Przeciwnie, za panowania jego syna Aleksandra III Rosja znów stężała w autorytarnym skostnieniu. Ginie reformator, ginie nadzieja, ale reżim nie upada. Władzę obejmuje jego syn Aleksander III i rozpoczyna czas odwetu. Gdy ciało Aleksandra II stygnęło w carskiej karecie, jego reformy stygły razem z nim. Mógł zapisać się w historii jako ten, który odważył się zmienić Rosję, zginął jako ten, który nie zdążył. Jego syn Aleksander III nie ma w sobie ani złudzeń, ani litości. Zamiast dialogu – bat. Zamiast reform – kontrreakcja. Rewolucjoniści giną w twierdzy Pietropawłowskiej, a ich marzenia toną w krwi i ciszy. Ale żadne imperium nie zatrzyma czasu. Rosja znów zacznie się gotować od środka. To
jeszcze nie rewolucja, ale to cisza przed burzą.